Wysoki prześwit jak nasuwa, świetne kąty najazdu, niewielka waga i zwrotność. To są rzeczy, które charakteryzowały Dacia Duster, no i które sprawiły, że jest naprawdę świetnym samochodem do lekkiego offroadu. W przypadku Bigstera mamy samochód większy, cięższy, mniej zwrotny i z mniejszymi kątami najazdu, ale z podobnym prześwitem. Czy będzie sobie podobnie radził jak Dacia Duster w terenie, to sprawdzimy. Lecz hejter i tak wypowie te słówka, że Dacia Duster to nie terenówka. Technologicznie Dacia Bigster w ogóle nie różni się od Dustera. Dalej mamy dwa wahacze poprzeczne, mamy wahacz wzdłużny. Wszystko jest napędzane za pomocą rozdzielacza przy skrzyni, walem napędowym, przez wał napędowy, aż do tylnego mostu. Cały mechanizm po prostu został wydłużony przez wał, aby dostosować wymiar wału do nowego rozstawu kół w Bigsterze. Podobnie jak w Dacia Duster, w Bigsterze również mamy kilka trybów jazdy. Mamy tryb Eco, mamy tryb Auto, to samo co znamy z obecnego Dustera. Tryb śnieg, tryb jazdy po sypkiej nawierzchni i tryb Lock, który ponownie nazywa się Lock. W Dacia Duster nowej ten tryb nazwali Offroad, w starych Daciach nazywa się Lock, więc Dacia wróciła do klasycznego Locka. Ciekawostka jest taka, że jak wierzyć informacji z wyświetlacza, to w trybie Lock samochód bardzo często używa tylko przedniego napędu. W starszych wersjach Dustera, jak włączaliśmy Lock, połączenie było na sztywno, na stałe. Nie było w żaden sposób rozdzielane. Wydaje mi się, że w Dusterze trójce, jak testowaliśmy, to również w przypadku opcji Lock cały czas napęd był przenoszony na tylną oś w proporcjach 50:50. Tutaj w Bigsterze bardzo jest wykorzystywana przednia ośka głównie, a tył jest dołączany podobnie jak w poprzednich modelach w trybie auto, czyli tylko wtedy jak jest potrzebny. Trochę dziwne, no ale jakiś tam zamysł pewnie tym projektantom Daci towarzyszył. Być może dlatego, że samochód jest cięższy, a mechanizm został zastosowany dokładnie taki sam jak w Dusterze, żeby go nie obciążać. Możemy tylko spekulować. No i spróbujemy ruszyć pod górkę. 17 stopni w terenie na wyboistej drodze, około 30% pochylenie. Systemy antypoślizgowe wyłączam. A system ruszania pod górę działa, bo puszczam hamulec i samochód stoi w miejscu. Ponownie nacisnę hamulec, przełączę się na tryb Lock. No i spróbujemy ruszyć. No, brakuje trakcji, ale to już akurat jest wina opon. Samochód bez problemu mieli przód i tył, no ale ma problem ruszyć niestety na takim pochyleniu, na szutrach. Spróbujemy jeszcze raz. W szczytowym momencie widzieliście, zbliżamy się do około 20%, do około 20 stopni pochylenia, więc daje nam to około 45% spadu, dosyć dużo. Hamulec ręczny trzyma ten samochód. 4x4 mamy włączony. Próbuję na trochę mniejszym pochyleniu, bo tam niestety brakuje trakcji, opony mielą, ale nie są w stanie ruszyć. Trochę mniejsze pochylenie, system ruszania pod górkę, systemy antypoślizgowe wyłączone, Lock włączony, no i próbujemy ruszyć. Poszedł. No i zjedziemy sobie za pomocą asystenta. Lekko go tylko pchnę, żeby ruszył z górki. Puszczam hamulec, puszczam gaz. I samochód sam mnie prowadzi na dół. Bez gazu, bez hamulca z mojej strony. Delikatnie jesteśmy w stanie zjechać. W Bigsterze mamy masywne zderzaki. Nie ma takiego charakterystycznego wykończenia imitującego osłonę jak w Dusterze. Kąty najazdu też są inne.
Więc ten samochód po prostu krzyczy, że jestem bulwarówką, a nie terenówką. Duster też nie krzyczy, że jestem terenówką, ale przynajmniej jakieś tam pozory terenowości trochę większe niż Bigster sprawia. Miękkie zawieszenie fajnie robi w terenie, no ale ma niestety bardzo jedną dużą wadę. Dobija, po prostu dobija i czuć, że mimo tego dużego prześwitu, no gdzieś tam jednak to podwozie kontakt z nawierzchnią ma. I wydaje mi się, że jednak trochę większy niż w Dusterze. Być może tutaj też po prostu masa robi swoje, a być może amortyzatory wcale nie są mocniejsze niż w Daci Duster. Robi nam taki substytut reduktora. Silniczek, choć ten hybrydowy mało cylindrowy nie jest jakimś demonem mocy. Wystarczy na takie podjazdy, wystarczy do zabawy terenowej, może z autostradami, no ale nie przejdziemy. W terenie czuć, że jest to samochód trochę dłuższy niż Duster. Niby to tylko 20 cm, 20 parę. No ale jak już nam przychodzi gdzieś zawrócić, gdzieś zawinąć, wcisnąć się w jakieś krzaki, no to już to robi różnicę. Już czuć, że ten samochód jest mniej zwinny, jest bardziej toporny, no jest przede wszystkim mniej skrętny. No ale no, chcemy wygodę, to musimy się z pewnymi niedogodnościami liczyć. No i też te parę centymetrów wyższa buda sprawia, że kiedy robimy jakiś wykrzyż, kiedy przechylamy samochód, wjeżdżamy na jakieś boczne pochylenie, no ma się wrażenie, że ten samochód kurczę zaraz się kipnie i to tak trochę bardziej niż w Dusterze. No jednak też ta trochę większa wysokość no, sprawia, że te odczucia też są trochę inne. Oczywiście w tym samochodzie demonstracyjnym jest fabryczne miękkie zawieszenie, stąd też te odczucia są takie, a nie inne, a na pewno będzie lepiej, kiedy wrzucimy jakiś lift, kiedy to zawieszenie po prostu utwardzimy. Czuć, że jest bardziej toporny, czuć, że jest mniej skrętny. Daje radę w terenie, tu nie można złego słowa powiedzieć, nie ustępuje Dusterowi, ale jednak no, teren nie jest jego żywiołem, no, tak jak jego trochę mniejszego, powiedzmy, brata. Weźcie też pod uwagę, że czasy fajnych, uterenowionych samochodów mijają bezpowrotnie. Fajne w teren, ale taki delikatny. Więc katowanie tych samochodów wiąże się z tym, że one po prostu się będą psuły. Od pewnego czasu Dacia i dla modelu Duster i dla modelu nowego Bigster nie podaje na przykład głębokości brodzenia. Jak zajrzymy pod nogi pasażera, zobaczymy całą instalację zasilania hybrydowego. Zutopienie takiego samochodu automatycznie oznacza śmierć całego napędu. Skoro Dacia Duster to nie terenówka, to Bigster tą terenówką nie jest tym bardziej. Jest to samochód większy, jest to samochód bardziej toporny, z gorszymi kątami najazdu. Czuć, że tej mocy ma odrobinę mniej, no z racji większego gabarytu. Czy nadaje się w teren? No jak najbardziej tak. Dalej to jest fajny samochód. Dalej można z niego zrobić całkiem przyzwoitą wyprawówkę. Zmieścić do niego więcej niż do Dustera, no ale należy się liczyć z tym, no, że pewne ograniczenia będą. No jest to samochód większy, cięższy, słabszy, ale dalej całkiem przyzwoity. Jak już w życiu osiągnę ten etap, ostatni etap offroadowca i sprawię sobie przyczepę kempingową, no to chciałbym, żeby tą przyczepę ciągnął właśnie taki samochód. Jakbym miał się wybrać w objazdówkę po Europie ze spaniem w samochodzie, no to chciałbym, żeby to był właśnie taki samochód. Z kolei z drugiej strony nie jest to samochód, który zabrałbym na sylwestrową demolkę. Nie wiem, czy jest to samochód, którym chciałbym szukać dróg alternatywnych do TET w Albanii, czy jest to samochód, którym chciałbym manewrować w wąskich uliczkach w Sarajewie. Także no, każdy samochód ma swojego odbiorcę, no i najważniejsze dobrać samochód pod siebie. Ja póki co zostaję w Team Duster, ale nie jest powiedziane, że w przyszłości nie sprawię sobie takiego Bigsterka, bo to jest samochód, który naprawdę ma dużo do zaoferowania. Jeśli dotrwaliście do końca tego filmu, za co dziękuję, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i do zobaczenia w terenie. Być może przyjedziecie Bigsterem. Szutry przez piaski i błota. Czasem jest mokro, czasem górzyście. Super zabawa i świetna przygoda. Tak krótko mówiąc, jest to fantastycznie.